Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, witam Was serdecznie. Dzisiaj z lotniska w Neapolu. My już skończyliśmy swoją podróż, zatem po powrocie do domu czas zabrać się za montowanie filmu, na który już dziś Was serdecznie zapraszam. Tak pachnie kawą, że idziemy na kawę. Pa! Jesteśmy we włoskim regionie Campania. Po wylądowaniu w jego stolicy Neapolu, nie chcąc nocować w 3-milionowej metropolii, od razu pociągiem Circumvesuviana przyjechaliśmy do Sorrento, miasta syren, luksusowych willi i hoteli, ciekawych zabytków i muzeów, miasta dwóch portów, Marina Grande i Marina Piccola, miasta słynącego z intarsji, wyrobów ceramicznych oraz sorentyńskich cytryn, które są podstawą do produkcji likieru limoncello, miasta słynącego z pięknej roślinności i pysznego jedzenia. Do Sorrento najwygodniej dojechać pociągiem, zatem dworzec będzie punktem startowym do spaceru po tym niezwykle klimatycznym mieście, a stąd już dosłownie parę kroków do głównej ulicy Corso Italia. Przy niej znajdziemy restauracje, bary, sklepy, wypożyczalnie pojazdów. Tutaj zawsze panuje spory ruch, ale po drodze można skręcić na Piazza Angelina Lauro z pięknym parkiem i fontanną, przy której przed świętami zawsze jest ciekawa instalacja, tym razem z Bogiem mórz i oceanów. Wracamy na Corso Italia, mijamy Santuario della Madonna del Carmine i już za parę kroków docieramy do centralnej części miasta, Piazza Tasso z figurą świętego Antonino. Wokół placu jest mnóstwo restauracji. Znajdziemy tutaj również hotel z ekskluzywną restauracją, posiadaczką gwiazdki Michelina, z bardzo interesującym tarasem i pięknym ogrodem, w którym trwa akurat zmiana aranżacji na zimową, tak więc tylko chwilę mogliśmy rozejrzeć się i zachwycać setkami świeżo posadzonych cyklamenów. Z tarasu spoglądamy na Piazza Tasso, by następnie przenieść się na most i spojrzeć na drogę wyciętą w klifie prowadzącą do Marina Piccola. Idąc w przeciwnym kierunku ulicą Enrico Caruso, dojdziemy do Vallone del Mulini, czyli Doliny Młynów. W XVII wieku na dnie doliny zbudowano młyn, wykorzystując wody potoku. Na początku XX wieku zaprzestano tutaj jakiejkolwiek działalności, a klimat i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi pięknej roślinności. Wracamy na Piazza Tasso, bo od niego biegnie dalsza część Corso Italia, ale już w tej starszej części miasta. Aleja wysadzana jest drzewkami pomarańczowymi, a znajdziemy tutaj lodziarnie, restauracje, sklepiki z pamiątkami i te z najmodniejszymi ubraniami. Przed nami strzelista wieża, będąca częścią siedziby archidiecezji. Tuż za nią, nietypowo, bo bokiem do głównej ulicy, znajduje się sorentyńska katedra, Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, czyli Duomo di Sorrento. Budowę kościoła rozpoczęto w X wieku na ruinach antycznej greckiej świątyni. Swą obecną formę zyskała w XV wieku, a jej fasada pochodzi z początków XX wieku. Trzynawowe wnętrze robi wrażenie, zwłaszcza malowidła na sklepieniu. Dalej widzimy tron biskupi oraz ołtarz.
Uwagę zwraca dwudziestowieczny chór wykonany z drewna orzechowego przez lokalnych rzemieślników oraz organy. Jest też chrzcielnica, w której ochrzczono urodzonego w Sorrento poetę Torquato Tasso. Jest okres przedświąteczny, zatem w całym regionie popularne są szopki bożonarodzeniowe. Ta z Duomo jest naprawdę piękna i można się wpatrywać w nią godzinami, odkrywać co chwilę nowe detale. Zwróćmy też uwagę na wejście do katedry, wykonane z drewna, zdobione techniką intarsji. Następne ciekawe miejsce przy Corso Italia to Villa Fiorentino, rezydencja zbudowana w latach 30. XX wieku przez rodzinę Fiorentino, właścicieli historycznej tkalni chusteczek z najbardziej wyszukanymi haftami. Właściciele pod koniec życia przekazali swą rezydencję miastu i dzisiaj jest siedzibą Fundacji Sorrento. Po wejściu na dziedziniec widzimy fontannę oraz instalacje artystyczne przedstawiające róg obfitości, będący amuletem przynoszącym szczęście, a ogród okalający rezydencję obfituje w wiele gatunków roślin. Spacer po Starym Mieście przerwał nam rzęsisty deszcz. Schronienie znaleźliśmy w jednej z licznych gelaterii. Zjedliśmy pyszne lody wyrabiane na miejscu. Na szczęście listopadowy deszcz, jak szybko się pojawia, równie szybko ustaje. Dlatego ruszamy dalej. Spacerując, trafiamy na budynek Sedile Dominowa z pięknymi freskami wewnątrz. Mijamy wiele kamieniczek, starych podwórek, zaułków, małych fontan oraz klimatycznych restauracyjek. Tego miejsca nie można pominąć obojętnie. Granaty, pomarańcze i cytryny wyglądają tak smakowicie, że warto skusić się na szklaneczkę świeżo wyciskanego soku lub sorbet w mrożonej cytrynie. Szopki bożonarodzeniowe znajdziemy nie tylko w kościołach, również w domach ta tradycja jest bardzo kultywowana, dlatego w sklepach można kupić elementy do jej budowy. Na Starym Mieście jest wiele malutkich warsztatów rzemieślniczych, jednak wizytówką sorentyńskiego kunsztu rzemieślniczego jest intarsja, czyli sztuka zdobnicza polegająca na tworzeniu obrazu przez wykładanie na powierzchni przedmiotu wzorów złożonych z kawałków drewna. W jednym z kościołów można zobaczyć, a także kupić dzieła miejscowego mistrza. Również w sklepach znajdziemy pamiątki z drewna zdobione intarsją. A jeśli macie wolnych kilka tysięcy euro, to możecie zafundować sobie elegancki mebel zdobiony intarsją. Miasto słynie również z pięknych wyrobów ceramicznych. W większości w ich zdobieniu przodują cytryny. Motyw cytryn znajdziemy na każdym kroku. Są one najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta.
Cytryny wykorzystuje się do produkcji lodów oraz najpopularniejszego tutaj deseru Delizie al limone. Jeśli jeszcze czujecie niedosyt cytryn, to w środku miasta znajduje się specyficzny ogród Giardini di Cataldo, obsadzony drzewkami pomarańczowymi i oczywiście cytrynowymi. Limone al Sorrento są gatunkiem chronionym z certyfikatem IGP i występują tylko tutaj na Półwyspie Sorentyńskim. Na terenie ogrodu działa sklep, bar oraz wytwórnia najsłynniejszego na świecie likieru limoncello. Przenosimy się do miejskiego parku Villa Comunale, ale najpierw zwróćmy uwagę na kościół świętego Franciszka, znajdujący się przed wejściem do parku, a tuż obok dziedziniec klasztorny, będący jednym z najstarszych zabytków miasta. Niektóre z kolumn i łuków okalających krużganek pochodzą z czasów antycznych. Przy wejściu do parku wzrok przyciąga ciekawy mural oraz figura świętego Franciszka z Asyżu. Niewątpliwie wielką atrakcją parku obok roślinności i kilku popiersi oraz świątecznych instalacji jest taras widokowy. W okresie wakacyjnym bardzo tu tłoczno, a w listopadzie jest pełen luz. Bez problemu można podziwiać widok na całą Zatokę Neapolitańską, imponujące klify i Wezuwiusza. Do Marina Piccola oraz na plażę można zejść schodkami lub skorzystać z windy. Wiele z tych miejsc było zachwycającym tłem w filmie z Piersem Brosnanem Wesele w Sorrento, ale u mnie niezmiennie ciary wywołuje śpiewana przez mistrza Pavarottiego Torna a Sorrento. Równie duże wzruszenie wywołuje we mnie śródziemnomorska roślinność, a taką możemy podziwiać w ogrodzie hotelu Tramontano. Jest po prostu pięknie. Wchodzimy na Piazza della Vittoria z kolejnym tarasem widokowym. Wezuwiusz tym razem przyozdobiony jest tęczą. W oddali widzimy Capo di Sorrento, przylądek, na którym znajdują się resztki rezydencji zwane Bagni della Regina Giovanna. Przy tarasie znajduje się kolejny sympatyczny park, a przy hotelu Syren umieszczono ławeczkę udekorowaną miejscową ceramiką z motywem syreny. A taras hotelu jest imponujący. Idziemy via Marina Grande, mijając imponujące wille, m.in. willę Astor, będącą jedną z najbardziej cenionych przez fotografów trudniących się fotografią ślubną. Powstanie Sorrento datuje się na VI wiek przed naszą erą, a założycielem miasta był Liparus, wnuk legendarnego Odyseusza. Jednym z namacalnych śladów po czasach greckich jest fragment murów i brama prowadząca do Marina Grande. Po przekroczeniu bramy ukazuje się widok zupełnie odmienny niż oferuje samo miasto. Witamy w Marina Grande, urokliwym skarbie osłoniętym przez klify, będącym aż do XIX wieku głównym portem miasta.
Wokół małego portu, skąd do dziś rybacy wypływają na połowy, by zaopatrywać miejscowe restauracje w ryby i owoce morza, widzimy ich domy. Jest też mała plaża i kilka naprawdę dobrych restauracji, o tej porze roku niestety w większości nieczynnych. Zaczyna padać deszcz. Tym razem schronimy się w kościele Świętej Anny. Przez witraże w drzwiach o tematyce morskiej obserwujemy, czy i tym razem deszcz szybko ustanie. Udało się. Kilka minut i znów widzimy fragmenty niebieskiego nieba. Podczas naszego pierwszego pobytu w kampanii właśnie w Marina Grande mieliśmy wynajęty pokój i dzwony Świętej Anny budziły nas codziennie o świcie. Ospacerujmy zaułkami i schodkami Marina Grande, po których kiedyś przechadzała się boska Sophia Loren w filmie Skandal w Sorrento, a fotosy z filmu znajdziemy na kamiennych murach miasteczka. Spójrzmy jeszcze z góry na Marina Grande z majolikową kopułą kościoła Świętej Anny, a na klifie widzimy hotele z widokiem na miasto i zatokę oraz drogę wiodącą na wybrzeże Amalfi. Do centrum miasta wracamy via Sopra le Mura, bo czas już na kącik kulinarny. W Sorrento restauracji jest cała masa, od tych z gwiazdkami Michelin, pizzerii, dla miłośników hambugsów też się coś znajdzie, po małe osterie i winiarnie. Jednak jeśli chcecie poczuć naprawdę włoski klimat i skosztować dobrej, prostej kuchni, to od siebie polecam Trattorię La Continaccia dal Popolo. Krzysiek czeka na zamówienie, a ja zaglądam do lodówki i znajduję same smakołyki, które później lądują na talerzach gości. Wszystkie dania, które próbowaliśmy, od lasagni, gnocchi alla sorrentina, po owoce morza, sałatki, wszystko było naprawdę pyszne. Do tego wspaniała obsługa, bardzo dobra atmosfera, a na koniec kubeczek limoncello w prezencie. Przenosimy się na Piazza San Antonino z figurą tego świętego na tle Conservatorio di Sorrento. Przy placu mieści się również kolejna ważna świątynia, Bazylika San Antonino. Historia budowli sięga XI wieku. Jako budulec wykorzystano pozostałości starożytnych świątyń oraz willi. Kościół na przestrzeni wieków był poddawany licznym renowacjom. W XVIII wieku jego wnętrza otrzymały obecny barokowy wygląd. Wnętrze bazyliki wyróżnia się bogatymi zdobieniami, a uwagę zwracają granitowe kolumny, z których większość pochodzi z czasów antycznych. Z obu stron bocznych naw prowadzą schody, którymi zejdziemy do krypty. Centralnym jej punktem jest ołtarz, pod którym przechowywane są doczesne szczątki świętego Antonina. W sąsiedztwie bazyliki swą siedzibę ma teatr miejski, a uliczką przy teatrze
dojdziemy do bardzo dobrej restauracji Il Buco, a dalej do schodów, które zaprowadzą nas do Marina Piccola. Niestety, deszcz i wiatr znów pokrzyżował nam plany i miast płynąć na wyspę Capri szukamy schronienia przed deszczem. Jak widać, nie tylko my. Marina Piccola jest głównym miejskim portem. To stąd wypływają promy, to tutaj cumują statki wycieczkowe. Odwracając się od morza, widzimy, jak wysoki jest klif, na którym zbudowano miasto. Na jego krawędzi zbudowano wiele luksusowych hoteli, a nad całością czuwa San Antonino. Po greckim panowaniu tereny te przejęli Rzymianie, miasto otrzymało nazwę Sorrentum, a rzymscy arystokraci, doceniając tutejszy mikroklimat oraz przepiękne krajobrazy, wznosili wille, z których niewiele zostało do dzisiejszych czasów. Ale współczesnych willi w Sorrento jest wiele. Jedną z nich jest Villa Silvana, otoczona pięknym ogrodem. A z tarasu można obserwować Vesuvio z Neapolem leżącym u jego stóp, Marina Piccola oraz Capo di Sorrento. Przy Via Correale znajdziemy wiele podobnych willi oraz hoteli z widokiem na morze, a u jej wylotu mieści się willa otoczona ogrodami należąca do potomków znamienitego rodu Correale, w której obecnie swą siedzibę ma Muzeum Sztuki Museo Correale di Terranova. W salach muzeum prezentowane są zbiory malarstwa neapolitańskich oraz flamandzkich artystów, a także mebli, zegarów, luster oraz porcelany. Ciekawym eksponatem jest plansza do gry Biribisi. Willa posiada również kilka tarasów z pięknymi widokami. W przyziemiu umieszczono zbiory z czasów greckich oraz rzymskich. Na koniec odwiedzimy magiczny ogród z pracownią florystyczną i sklepikiem, w którym można kupić wiele produktów na bazie cytryn i pomarańczy oraz podziwiać powstające świąteczne dekoracje. I to już koniec opowieści o Sorrento widzianego moim okiem. Przenosimy się na Via degli Arancini, gdzie mieszkamy, by przygotować się do drogi do następnego miejsca. Tym razem pojedziemy na wybrzeże Amalfi, gdzie dokładnie dowiecie się w następnym odcinku, na który już dziś serdecznie zapraszam. A jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, to wyraźcie to łapką do góry, subskrypcją i komentarzem. Ci vediamo ragazzi!